skrzyp polny, pokrzywa, palma sabałowa, bambus, czerwony żeńszeń. Rośliny, które znajdziesz niemal w każdym suplemencie na włosy. Ale czy którakolwiek z nich naprawdę działa? Zacznijmy od skrzypu polnego, który jest najbardziej znany. To roślina o bardzo długiej historii stosowania w medycynie ludowej. Co ciekawe, skrzyp był wykorzystywany przede wszystkim jako środek moczopędny, ale szybko zyskał też popularność i jako zioło na włosy. Jego charakterystyczną cechą jest wysoka zawartość krzemionki, czyli związku krzemu, pierwiastka wspierającego strukturę keratyny, czyli podstawowego budulca włosów i paznokci, a także obecność flawonoidów i związków mineralnych, które teoretycznie mogą wspierać zdrowie skóry, włosów i paznokci. Jeśli jednak spojrzymy na dane naukowe, sprawa staje się mniej jednoznaczna. Istnieją jedynie ograniczone badania dotyczące suplementacji skrzypu polnego w kontekście wypadania włosów. Mamy natomiast solidne dowody na działanie krzemu, który jest w nim obecny. W badaniach klinicznych, w których stosowano biodostępną formę krzemu, a mianowicie kwas ortokrzemowy stabilizowany choliną, wykazano, że suplementacja krzemem u kobiet prowadziła do zwiększenia grubości i wytrzymałości włosów na rozciąganie oraz zmniejszenie ich łamliwości, a także zmniejszenia łamliwości paznokci, a nawet szorstkości skóry. Wyniki te sugerują, że odpowiednia podaż krzemu może realnie wspierać jakość włosów, choć warto pamiętać, że biodostępność tego pierwiastka z suplementów ze skrzypem może być niższa niż w formach syntetycznych stosowanych w badaniach. Podsumowując, skrzyp polny jest źródłem krzemu i z pewnością ma potencjał w kontekście zdrowia włosów, ale dowody naukowe opierają się przede wszystkim na badaniach z krzemem, a nie na samym skrzypie. Dlatego traktujmy go raczej jako tradycyjny, uzupełniający element diety, a nie udowodnioną metodę leczenia wypadania włosów. Ważne jest też bezpieczeństwo. Skrzyp polny działa moczopędnie i może obniżać ciśnienie tętnicze. Dlatego osoby przyjmujące leki na nadciśnienie lub leki moczopędne powinny zachować szczególną ostrożność. Jego stosowanie może sprzyjać zwiększonemu wydalaniu potasu i sodu, co w przypadku dłuższego przyjmowania może prowadzić do poważnych problemów. Dodatkowo w surowym skrzypie występuje enzym tiaminaza, który rozkłada witaminę B1 i w konsekwencji przy długotrwałym stosowaniu mógłby powodować jej niedobory, czyli np. osłabienie, drętwienie kończyn czy problemy z koordynacją. Jednak w standaryzowanych preparatach przeznaczonych do suplementacji najczęściej nie stwierdza się już aktywności tego enzymu, ale zawsze warto czytać etykiety. Drugą rośliną, o której dziś powiem, jest bambus. Często pojawia się w suplementach na włosy głównie dlatego, że jest niezwykle bogatym źródłem krzemionki. Porównując do skrzypu polnego, który zawiera jej około 5 do 10%, bambus charakteryzuje się nawet powyżej 60% zawartością krzemionki w suchej masie. To sprawia, że chętnie zastępuje skrzyp w recepturach suplementów. Warto jednak zaznaczyć, że badania na temat wpływu bambusa na porost włosów są ograniczone, podobnie jak w przypadku skrzypu polnego. Istnieją pojedyncze badania, w których wykazano poprawę grubości i wyglądu włosów. Wyniki te należy jednak interpretować ostrożnie, ponieważ badania te często są finansowane przez producenta badanych preparatów. Może być więc obciążone stronniczością ze względu na swój komercyjny charakter. Podsumowując, bambus to bardzo bogate źródło krzemionki i ciekawa alternatywa dla skrzypu, ale obecnie brakuje mocnych dowodów naukowych potwierdzających jego skuteczność w poprawie wzrostu czy jakości włosów. Dlatego warto traktować go jako uzupełnienie diety, a nie cudowny środek. Dużo osób ogląda moje materiały, ale nie subskrybuje kanału, a to naprawdę pomaga mi rozwijać ten projekt i docierać do większej liczby kobiet. Dlatego będę wdzięczna, jeśli klikniesz subskrybuj. Kolejną rośliną jest pokrzywa zwyczajna. W jednym z artykułów podkreślono jej hamujący wpływ na powstawanie DHT, czyli bardzo aktywnej formy testosteronu, którego działanie jest wzmożone po menopauzie
i sprzyja osłabieniu cebulek włosów. Zatem im mniej DHT, tym włosy są mocniejsze. Badania wskazują także, że pokrzywa cechuje się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi i przeciwzapalnymi, dzięki czemu wspiera naturalne mechanizmy ochronne skóry głowy. Jej działanie sprzyja zatem utrzymaniu zdrowego mikrośrodowiska wokół cebulek włosów, co może ograniczać ich niszczenie i sprzyjać zachowaniu włosów w fazie wzrostu. Mimo obiecujących wyników, autorzy zwracają uwagę na konieczność prowadzenia wysokojakościowych badań z udziałem ludzi, gdyż większość dowodów na temat wpływu spożycia ekstraktu z pokrzywy pochodzi z badań in vitro, czyli na liniach komórkowych, oraz badań na zwierzętach lub badań z udziałem małej liczby osób badanych. Pokrzywa zwyczajna oprócz fitosteroli zawiera także niewielkie ilości krzemionki, co dodatkowo wspiera strukturę włosa i kondycję skóry głowy, choć jej rola w tym zakresie jest mniej istotna niż w przypadku wcześniej wspomnianego skrzypu polnego czy bambusa. Przejdźmy teraz do palmy sabałowej. Jest to niska palma rosnąca naturalnie w Stanach Zjednoczonych. Jej owoce od dawna wykorzystywane są w fitoterapii, zwłaszcza w leczeniu przerostu prostaty, a obecnie także jako składnik suplementów wspierających wzrost włosów ze względu na właściwości antyandrogenne, czyli hamowanie powstawania wcześniej wspomnianego DHT, czyli działa podobnie do pokrzywy. Przegląd literatury wykazał, że doustne stosowanie preparatów zawierających palmę sabałową zwiększało liczbę włosów u około 30% pacjentów i zwiększało gęstość włosów u ponad 80%. Uczestnicy to osoby z łysieniem androgenowym i telogenowym, a suplementacja była dobrze tolerowana bez poważnych działań niepożądanych. Choć jakość wielu omawianych badań w tym przeglądzie była ograniczona, obserwowane efekty sugerują korzystny wpływ palmy sabałowej na wzrost włosów. Istnieją też wyniki badania klinicznego, w którym odnotowano redukcję wypadania włosów i wzrost gęstości włosów. U osób badanych wykazano również istotny spadek DHT w surowicy. Wadą tego badania jest jednak fakt, że było ono sponsorowane przez producenta suplementu z ekstraktem z palmy sabałowej. Dlatego wyniki powinniśmy interpretować ostrożnie, bo mogą być obciążone stronniczością. Podsumowując, palma sabałowa wykazuje działanie antyandrogenne i w niektórych badaniach obserwowano jej korzystny wpływ na włosy, jednak większość dostępnych badań ma ograniczoną jakość, a część z nich była sponsorowana przez producentów suplementów, dlatego obecny stan wiedzy nie pozwala jednoznacznie potwierdzić jej skuteczności. Palma sabałowa może być rozważana jako opcja wspomagająca, ale jej efekty są umiarkowane i ustępują standardowym lekom na łysienie. Konieczne są zatem dalsze, niezależne badania o wysokiej jakości metodologicznej. I ostatnia roślina, czerwony żeńszeń, znany z tradycyjnej medycyny koreańskiej, zawiera aktywne związki zwane ginsenozydami, które mogą wspierać zdrowie włosów. Od kilku lat jest intensywnie badany pod kątem wpływu na wzrost włosów. Tak jak w przypadku poprzednio omawianych roślin, badań na temat ich wpływu na porost włosów jest niewiele. Tak w przypadku czerwonego żeńszenia jest ich mnóstwo. Teraz omówię te najważniejsze i najnowsze. W jednym z doświadczeń potwierdzono, że ekstrakt z czerwonego żeńszenia stymuluje komórki skóry kluczowe dla rozwoju cebulek włosów oraz wydłuża fazę aktywnego wzrostu włosa. Podobne efekty obserwowano przy zastosowaniu poszczególnych ginsenozydów. Okazało się, że pobudzają cebulki włosów do pracy, wspierają przejście włosów z fazy spoczynku do fazy wzrostu i sprzyjają ich odrastaniu. Również w kontekście stresu oksydacyjnego, jednego z czynników przyspieszających wypadanie włosów, czerwony żeńszeń wykazał działanie ochronne. Zarówno ekstrakt, jak i poszczególne ginsenozydy ograniczały produkcję wolnych rodników, hamowały apoptozę komórek, czyli zaprogramowaną śmierć komórek, a tym samym zapobiegały przedwczesnemu przejściu włosów w fazę spoczynku. Oprócz badań eksperymentalnych pojawiają się także przeglądy naukowe dotyczące oleju z czerwonego żeńszenia. Podkreślają one, że zawiera liczne związki bioaktywne,
między innymi zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole czy tokoferole i może działać przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, ochronnie na komórki. Podsumowując, rosnąca liczba badań wskazuje, że czerwony żeńszeń i jego składniki mogą wspierać wzrost włosów. Jednak większość danych pochodzi z modeli zwierzęcych i laboratoryjnych, dlatego potrzebne są większe, niezależne badania, aby jednoznacznie potwierdzić skuteczność żeńszenia w terapii wypadania włosów. Jak widzisz, rośliny takie jak skrzyp polny, bambus, pokrzywa, palma sabałowa czy czerwony żeńszeń mogą wspierać zdrowie włosów, ale ich skuteczność jest różna i często opiera się na wstępnych lub ograniczonych badaniach. To oznacza, że warto traktować je raczej jako uzupełnienie zdrowej diety i stylu życia, a nie cudowny sposób na zatrzymanie wypadania włosów. Najważniejsze jest, aby patrzeć na pielęgnację włosów całościowo, zadbać o odpowiednią podaż składników odżywczych, kontrolować stan zdrowia i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Suplementy ziołowe mogą być jednym z elementów tego wsparcia, ale nie zastąpią podstawowej diagnostyki ani leczenia. Zachęcam Cię do obejrzenia moich wcześniejszych filmów o łysieniu. Klikając w tę miniaturę dowiesz się więcej o typach łysienia i ich przyczynach. A w tym filmie obok mówię o witaminach i składnikach mineralnych. Sprawdź, zanim wydasz pieniądze na suplementy. Dziękuję, że zostałaś ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.